Cześć! Dzisiaj zrobimy obudowę baterii do roweru elektrycznego. Do tego potwora z silnikiem o mocy 250 W zamontujemy 3 baterie żelowe. Tak cofamy się o kilka lat w technologii i wracamy do baterii kwasowych. Dlaczego? Ponieważ rower oryginalnie miał 3 akumulatory żelowe o pojemności mniej więcej 6 Ah. Zamontowane one były w plastikowej obudowie pod siodełkiem. Problem pojawił się, kiedy potrzebna była ich wymiana. Okazało się, że mają one niestandardowy rozmiar, niedostępny w sklepach. Po wykonaniu kilku telefonów okazało się, że stosując akumulatory dostępne na rynku, można tam włożyć maksymalnie 3 Ah. Rower użytkowany jest na krótkich dystansach, silnik ma skromne 250 W, często godzinami stoi na deszczu, więc pozostanie przy oryginalnej technologii chyba nie jest aż takie złe. Na pewno jest to tańsza opcja oraz akumulator żelowy jest bardziej odporny na warunki zewnętrzne niż ogniwo litowe i w przypadku ewentualnej usterki wymiana jednej baterii to naprawa rzędu kilku minut, a w przypadku pakietu ogniw wymagane jest ponowne zgrzewanie. A no właśnie, nie mam zgrzewarki. Dlatego właśnie wybór padł na akumulatory żelowe. Największym wyzwaniem była ich masa, każdy z nich waży 2,5 kg. Podstawa nie zmieściła mi się na stole drukarki, dlatego musiałem zaprojektować ją w 2 częściach. Obydwie skleiłem oraz skręciłem 4 prętami gwintowanymi 3 mm. Cały czas miałem w głowie wizję 10-kilogramowego pakietu odpadającego z bagażnika. Dlatego sama podstawa została przykręcona w 4 miejscach. W niej są wgłębienia, które solidnie trzymają akumulator od dołu. Od góry dałem 2 grube mocowania wykonane z ABS-u. Dodatkowo w środek wkleiłem po 2 pręty gwintowane. Zadaniem ich jest wzmocnienie konstrukcji oraz utrzymanie akumulatorów na miejscu, jeżeli ewentualne uderzenie byłoby na tyle mocne, żeby połamać plastik. Górne mocowanie przykręcone jest prętami do konstrukcji bagażnika, a nie do plastikowej podstawy. Łącznie wszystko trzyma się więc w 8 miejscach. Po bokach podstawy zrobiłem miejsce na wtopienie wkładek z gwintem. Do nich przykręcona została owiewka, ta również musiała być wydrukowana z 2 elementów. Zostało jeszcze tylko wydrukować podkładki pod śruby skręcające całość. Teraz, jak zwykle na tym kanale, musimy porozmawiać o kosztach. Całość pochłonęła 1,2 kg filamentu, co daje kwotę 90 zł. Do tego pręt gwintowany 3 zł, 5 zł za śruby i nakrętki. Całość drukowała się około 60 godzin, co przy zapotrzebowaniu na energię w wysokości 150 W daje 9 kWh, czyli około 13 zł. Razem mamy 111 zł. Oczywiście nie liczę tutaj swojej pracy ani amortyzacji sprzętu. Samo projektowanie pochłonęło masę godzin, jednak nie ukrywam, że w przyszłym roku chciałbym stworzyć projekt taniego roweru o mocy około 300 W do zbudowania za około 300-400 zł. Dlatego nie widziałem problemu, żeby podjąć się tego projektu i potraktować to wszystko jako po prostu budowę prototypu i zbadanie gruntu.